Dzień dobry, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Królewna o imieniu Emocje. Pewnego dnia w ogrodzie pałacowym wyszła na spacer królewna, która mieszkała w tym pałacu, a królewna miała na imię Emocje. Spacerowała ze świtą dworską, wąchała kwiaty, przyglądała się wszystkiemu, co żyje. Zobaczyła, że do ogrodu pałacowego ktoś wjeżdża i właściwie zaczęła iść tak trochę tyłem, żeby lepiej zobaczyć, kto to, i wpadła do strumyka. Wow! Zaczęła krzyczeć. Chciałam tylko zobaczyć, kto wjeżdża do ogrodu. Nie zauważyłam, zapomniałam, że tu jest strumyk. Wpadłam do strumyka. Służba, towarzyszki, które były koło niej, wszyscy jak na rozkaz wyciągnęli ręce, żeby ją ze strumyka wydobyć. Ale ona zaczęła tupać nogami. O, nie chcę, nie pomagajcie mi, nie potrzebuję, sama wyjdę. No, więc cofnęli ręce. Królewna o imieniu Emocji, widać było, że jest zdenerwowana. Emocje mocno w niej buzowały, więc cofnęli ręce, stali i czekali. Dziewczyna co chwilę poślizgnęła się raz, drugi, trzeci o kamienie w strumyku i widać było, że za chwilę, jeszcze chwilę, bam, i upadła do wody. O, nie dam rady. Więc ci, którzy byli obok niej, znowu wyciągnęli ręce. Nie chcę! Dajcie mi spokój! Zawołała, więc ręce cofnęli. Zaczęła się podnosić w tym strumyku, a właściwie gramolić. Co chwilę widać było, że się o jakiś kamień pośliznęła, to ręką, to bucikiem. Ale taka była zaparta, by jednak samodzielnie wyjść ze strumyka. I po jakimś czasie, godzinie, udało jej się to, bo wyszła ze strumyka. Otrzepała się, spojrzała na strumyk i rzekła: dałam radę. I wtedy wszyscy ci, którzy jej towarzyszyli, zaczęli klaskać. Królewno o imieniu Emocje, dałaś radę, wspaniale. No, dałam radę, wyszłam ze strumyka, rzekła. I tak zdarzało się wiele, wiele razy. Nawet nie wiadomo dlaczego. Tak się zdarzało, bo na przestrzeni kolejnego roku wpadła do strumyka chyba z 15 razy. I aż zaczęto w pałacu mówić, że królewna chyba specjalnie tam skakuje. Że pewno myśli cały dzień, co zrobić, żeby przejść kawałek tyłem, kawałek przodem i w końcu wpaść do strumyka, że ona chyba to specjalnie robi. A królewna się zastanawiała, dlaczego jestem taka niezdara? Dlaczego ciągle wpadam do tego strumyka? Ale wczoraj też wpadłam i nie dałam rady z niego wyjść. Słudzy wyciągali 4 razy ręce. W końcu skorzystałam z tych wyciągniętych rąk, bo co chciałam wyjść, to już nie miałam nawet sił wychodzić. Dlaczego tak? Zastanawiała się. Ale
Nie miała kogo zapytać, a w ogóle to nawet jej do głowy nie przyszło, żeby kogoś się poradzić, dlaczego tak w jej życiu jest i co ma z tym zrobić. Ale cała służba, która jej służyła, była ciekawa, dlaczego jej się to zdarza. Nawet śmiali się. Czy dzisiaj królewna o imieniu Emocje wpadnie na spacerze w ogrodzie do strumyka? A pewnego dnia, gdy tak wieczorem rozmawiali o spacerze królewny o imieniu Emocje, w kuchni rozmawiali, przyszła do nich ochmistrzeni i mówi: no i czego wy tak się śmiejecie? No bo ciągle stawiamy pytanie, dlaczego ona ciągle wpada do tego strumyka. No i macie odpowiedź: nie wiemy. A, to jak chcecie znać, to ja wam powiem, rzekła. No proszę, powiedz, bo nie wiemy. Człowiek w życiu uczy się w różnych sytuacjach dawać radę, w różnych sprawach i rzeczach. I czasami, jak zacznie krzyczeć, złościć się, denerwować, czy nawet ma prawo nienawidzieć, ale te emocje aż buzują w jego życiu, to znaczy, że zbiera siły, moc, energię, by dać radę. A czasami mimo, że zbiera moc, energię, siły tym krzykiem i wrzaskiem, czy zdenerwowaniem po cichu, czy złością po cichu, czy ma prawo być nawet nienawiść bez ujawniania jej na zewnątrz, ma brak możliwości zebrania tej siły, energii, mocy, to prosi: pomóżcie, pomóż. Chcę to poznać, znać. Chcę dawać w tej sytuacji, w każdym momencie swojego życia, dawać radę. A, to dlatego, to pewno i w naszym życiu, rzekli słudzy, zdarza się coś takiego. Tak, w każdym życiu, każdego. Ponieważ dać radę to umieć zachować się w danej sytuacji od A do Z z punktu widzenia umiejętności wyjścia z niej, nawet jeśli się zdarzy. I służy temu nauka. Raz się uda, tak jak jest takie powiedzenie, raz na wozie, a raz pod wozem, ale zawsze jest plejada osób, które są gotowe na pomoc. Pytanie, czy skorzystasz z niej, czy może nawet to, że ktoś mówi: pomogę ci, ma prawo zacietrzewić cię do jeszcze większej złości, zdenerwowania, że ktoś chce pomóc, jak ty chcesz sama dać radę. No tak, rzeczywiście, rzekli słudzy. I od tego dnia, gdy księżniczka wychodziła na spacer do ogrodu pałacowego, przestali się już dziwić temu, gdy wpadała do strumyka i raz prosiła o pomoc, a innym razem nie prosiła, aż któregoś dnia, gdy po raz kolejny wpadła do strumyka, wyszła z niego prawie w tej samej chwili, jak wpadła. No, opanowałam wpadanie i wychodzenie do strumyka. Teraz mogę was już tego uczyć. Ale po co nam wpadanie do strumyka? A kto to wie, po co? Najważniejsze, że mogę was już tego nauczyć. Mogę was wrzucić do strumyka. Mogę wam pomóc wyjść z tego strumyka. Jestem gotowa na uczenie i nauczanie. No bo sama się już tego nauczyłam, rzekła. Daję radę. Za każdym razem. Wszystko mam przeliczone. Kiedy za mocno nogę wsadzę w te kamienie, kiedy but mi
pośliźnie się na mokrym kamieniu, kiedy noga mi się przekręci, kiedy upadnę na pupę, kiedy mam za ciężką suknię, by się w ogóle z wody podnieść, kiedy mam taką lekką, że znowu przestaję zwracać uwagę na to, że mam wyjść, tylko chce mi się siedzieć w tej wodzie. Tyle różnych punktów widzenia poznałam, siedząc i wpadając i wychodząc z tej wody, że daj Boże zdrowie, wszystkiego się o tej czynności dowiedziałam. Wpadania i wychodzenia z wody. Królewna o imieniu Emocje. Dałaś radę. Pytanie, czego się będziesz uczyła jako następne? No właśnie nie wiem. Kompletnie nie wiem. I w tym momencie, jak długa, wywróciła się na ogrodowy chodnik. Kto mi podstawił nogę? Ależ królewno, nikt. Sama zahaczyłaś się o tą nogę od ławki. O, no to dobre. No to widać z tego będę się uczyć, jak chodzić po ogrodowych dróżkach bez upadania. A ławki mają prawo mnie tego uczyć. Ucieszyła się, że ma co robić, że ma się czego uczyć, że będzie miała prawo znowu nauczyć się czegoś, z czym da radę. I tak to w życiu jest. Każdy z nas ma prawo w jakiejś czynności to tak na ten czas mieć. Zastanówcie się, czego się na ten czas uczycie, by dać radę z tym i w tym. Dziękuję. Cześć Wam.